Przygoda z Le Mont Saint-Michel jeszcze się nie skończyła. Tam jest Mont Saint-Michel, a tam jest nasze miejsce parkingowe. Fantastycznie się kamperuje w takich miejscach. Coś pięknego. Nie mogę uwierzyć, że wreszcie spełniłam swoje marzenie, żeby to zobaczyć. Ale tak jest. Szkoda, że tego dnia wiatr był bardzo silny i nie dałam rady podlecieć dronem zbyt blisko. Ale i tak widoki z góry robią wielkie wrażenie. O, będzie startował. Czy jesteśmy w tropikach? Z kamerą wśród zwierząt? W okolicy oprócz Le Mont Saint-Michel można odwiedzić Alligator Bay, co oczywiście zrobiliśmy. Wojtuś po wizycie w oceanarium był bardzo zawiedziony, że tylko były 3 żółwie. No to teraz ma Same żółwie. na razie. O nie. Koszt biletu to 15 euro od osoby, ale naprawdę warto. Oprócz żółwi jest cały budynek poświęcony jaszczurkom, wężom i jeszcze parę innym gadom.
Wspaniała różnorodność gatunków, a jednocześnie, jak sobie pomyślę, że tyle śmiercionośnych węży w jednym miejscu. Dobrze, że oddzielała nas od nich sporej grubości szyba. Moje wewnętrzne dziecko, pełne ciekawości świata, było po prostu zachwycone. Ale odczuwało też respekt. Wojtuś znalazł sobie nowego przyjaciela. Biedaki. Przez węże i inne rzeczy nie do znieczulenia. Obudziłeś smoka. Trafiliśmy też do Parku Jurajskiego. I ja też znalazłam swojego przyjaciela. Reksiu. Tak, krokodyle też tam mieli. Aligatory i mięsożerne żółwie. Cały czas modliłam się, żeby telefon nie wpadł mi do wybiegu dla krokodyli. One tylko z wyglądu wyglądają na takie spokojne, ale tylko czekały. I krokodyl albinos.
Czas na kamperowego tipa. Najlepszym pomysłem na Mont Saint-Michel jest przyjechać do Alligator Bay, zapłacić tutaj Bilet 15 euro. za osobę Obejść sobie. skorzystać z parkingu, który jest otwarty od 7:30 do 19:30 i nie płacić za parking przy autobusach do Mont Saint-Michel, które tam parkingi są bardzo drogie. Lepiej załatwić aligatorki i skałę, Jeden dzień za 15 euro. korzystając z tego parkingu tutaj. Ile to parking? Wczoraj przyjechaliśmy naszym skuterkiem. 26 euro za kampera, 10,50 za Motocykl. motocykl do 3 godzin. No. A jeszcze taki fuck up zrobiliśmy, że pierwsze pół godziny jest za darmo. A przyjechaliśmy o 8, za 10:06, a o 18:30 już nie naliczali opłat. Czyli brakło nam 40 minut. Gdybyśmy przyjechali po 18:00, to pierwsze pół godziny byłoby za darmo i nie musielibyśmy płacić. No ale dobra, obwieźli nas w dwie strony. Bardzo śmieszny autobus, zresztą będziecie widzieć. Który ma silniki z przodu i z tyłu i kierownicę z przodu i z tyłu. Tylko się zmienia gość. I ruszyliśmy w stronę Saint-Malo, w którym to mieliśmy typowe kamperowe rozkminy. 3-2. O! 3-2. 3-0. 3-1. Chociaż my akurat nie w tą stronę. Ale to jest 2,5 szerokości. To już może być dla nas problem. O, nie. Kamperowicze zawsze zastanawiają się, czy się zmieszczą pod wiaduktami albo wszerz. Normalka. To jest najbliższy widok z przodu. Tak? A to widok z tyłu naszego cyklu. Udało się nam dojechać nad samo morze, nie łamiąc przepisów. No, przestało padać, wyszło słoneczko, więc idziemy do Saint-Malo połazić. Ta wieża to Tour Solidor. Powstała w XIV wieku. W XVIII mieściło się w niej więzienie, a obecnie jest tam muzeum, w którym można zobaczyć stare mapy i przyrządy nawigacyjne. Okazało się w ogóle, że nocowaliśmy w starożytnym mieście Daly, które datowane jest na I wiek po Chrystusie. Jakby ktoś nie wiedział, jak wygląda latarnia morska, to tam. I choć pogoda była niepewna, to postanowiliśmy zaryzykować. Najpierw zwiedzamy miasto Dalet z fortem zbudowanym w 1759 roku, a w XX wieku został przebudowany i wykorzystany w czasie II wojny światowej. Pozostałość pocisku
punktę, a ta przebiła się na wylot do środka. Wygląda trochę jak łódź podwodna. I nadchodzi fala deszczu jak w Szkocji. Tu jeszcze nie ma. A to tam po prostu leje. Deszczowy dzień, w sumie niby pierwszy Znalazłem jabłko. od wyjazdu ze Szkocji. Nie? Deszczowy. Strasznie mi brakowało też. Jak jest mokro i nic nie ma. Grunt, że chociaż ciepło jest troszkę. Grunt, że jesteśmy w malowniczym miasteczku nad francuskim Atlantykiem i nic nie widać. A tu już katedra świętego Piotra z X wieku. A tu odkryliśmy, że Normandii nie najechali Normanowie, ale Wandalowie, którzy wysprejowali nam i swoim francuskim sąsiadom kampery. A tu nie lubią kamperów. Po nocy znaleźliśmy sprayem pomalowanie kamper. Kamperman, który stał podać. Został pomalowany. Więc zmieniliśmy miejsce. Ruszamy do samego centrum Saint-Malo, którym czeka na nas niespodziewanie cała plejada żaglowców. Scotch Las. A tu polski akcent w Saint-Malo. Samo miasto Saint-Malo sięga z I wieku przed naszą erą, kiedy to Galowie założyli swoją osadę. I miasto ma bogatą historię piracką, a w XX wieku zostało w 1944 dokładnie zbombardowane przez aliantów, gdyż było okupowane przez Rzeszę Niemiecką. Udajemy się także do Fortu Narodowego, które w czasie przypływu jest niedostępny. Można się tam jedynie dostać w czasie odpływu. Sam fort został zbudowany w XVII wieku. Początkowo nosił nazwę Fort Royal. Idziemy właśnie po dnie morskim, no nie? Tak. Drugi raz. Niesamowite jest chodzić po dnie morskim.
Wszystko jest zalane przez morze w czasie przepływu. Tam ludzie też idą na tamtą wysepkę. Ale kolor morza ma nieziemskie. A co to za rudowłosy aniołek tu idzie? No nie, mi nie powiedział, że prowadzi atelier w Sam Malo. Nie tylko tu, ale No to z niego to jest taki kozak trochę. kozak właśnie. Z Wielkiej Wyspy weszliśmy w mury miasta, a dokładniej murami przeszliśmy do następnego punktu, czyli małego fortu. Mały fort został wybudowany w 1667 roku i również znajduje się na wyspie pływowej, czyli dostępnej tylko w czasie odpływu. Jeszcze nie wiemy, czy to świątynia Azteków, czy jakaś fortyfikacja Francuzów. To się dopiero stay tuned. To jest przyklejona ostryga. Tu kolejny. Pełno tego. Nie zdążyliśmy, żeby dojść do samego fortu, ale i tak było warto przejść się na spacer. Cwaniaczek. Ma piękne oczka. Kolejny przyjaciel Wojtusia. Czego pan się lęka? No on chce iść razem z budką. No i czemu nie idzie? No bo trzymasz mu budkę. Jakiś gigant trzyma mu budkę? Ojejku. Straszny za mnie niezdarek. No ale to jak nawet on ma lokatorów malutkich. Śmieszna nauczka. Zwiedziliśmy również katedrę świętego Wincentego z Saragossy, która jest pomnikiem narodowym Francji i została zbudowana w mieszance stylu romańskiego i gotyckiego w XII wieku na miejscu kościoła z VII wieku.
Podczas II wojny światowej uległa zniszczeniu i dopiero w 1972 roku zakończono jej odrestaurowywanie. A samo miasteczko bardzo urokliwe. I dokąd dalej?